Dzień dobry, witam serdecznie w mojej kuchni i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj przygotujemy bardzo smaczne ciasto drożdżowe z rabarbarem. Sezon na rabarbar jest krótki, więc korzystajmy z pysznych ogonków liściowych. Pyszne i puszyste ciasto drożdżowe z rabarbarem szybko zniknie, nie zdąży nawet wystygnąć. Składniki do przygotowania ciasta: 300 g przesianej mąki pszennej, 1 łyżeczka otartej skórki pomarańczowej, ja mam skórkę w cukrze, ale może być świeżo otarta, 1 jajko, 125 ml ciepłego mleka, 5 łyżeczek cukru, szczypta soli, 2 łyżki oleju lub rozpuszczonego masła, 2 płaskie łyżeczki drożdży suszonych lub około 10 g drożdży świeżych. Składniki na rabarbarowe nadzienie: 400 g rabarbaru. Rabarbar pokroiłam na kawałki o długości około 2 cm. 50 do 70 g cukru, 40 g skrobi ziemniaczanej lub jedno opakowanie kisielu. Najpierw przygotuję rozczyn. Do miseczki wlałam kilka łyżeczek mleka i dodaję 4 g suszonych drożdży. Jedną łyżeczkę cukru i 1 łyżeczkę mąki. Mieszam na gładką masę i odstawiam na kilkanaście minut. Po 15 minutach drożdże zaczęły pracować, masa jest puszysta. Widać, że drożdże są żywe i będą dobrze spulchniać ciasto. Do mąki dodaję mleko, jajko, rozczyn, cztery łyżeczki cukru, i 1 łyżeczkę skórki pomarańczowej. Ja mam skórkę w cukrze, link do przepisu na skórkę w cukrze podam w opisie. Można użyć świeżo otartej skórki. Dodaję jeszcze szczyptę soli, sól sypię z boku, nie bezpośrednio na drożdże. Mieszam ciasto najpierw łyżką, a następnie wyrabiam mikserem z hakowymi końcówkami. Kiedy ciasto jest jednolite, dodaję olej. Olej można zastąpić rozpuszczonym masłem. Krótko wyrabiam, żeby ciasto wchłonęło tłuszcz. Na łopatkę wylewam trochę oleju i zbieram ciasto ze ścianek niski. Smaruję miskę i ciasto odrobiną oleju. Ciasto przykrywam folią i ustawiam na garnku z ciepłą wodą. Przykrywam ściereczką i zostawiam do wyrośnięcia, żeby ciasto podwoiło swoją objętość. Jeżeli świeci słońce, można ciasto ustawić na parapecie, wtedy nie przykrywam ściereczką. Teraz przygotuję nadzienie rabarbarowe.
Do rabarbaru wlewam około 60 ml wody i wsypuję cukier. Garnek ustawiam na małym ogniu pod przykryciem i doprowadzam do wrzenia. Mąkę ziemniaczaną mieszam z około 60 ml wody. Kiedy rabarbar będzie półmiękki, wleję do rabarbaru. Wlewam mąkę z wodą i mieszam. Rabarbaru nie można rozgotować, powinny być widoczne wyraźne kawałki ogonków. Gotowy kisiel przykrywam folią i zostawiam do ostudzenia. Ciasto wyrosło, kisiel wystygł do temperatury pokojowej. Mogę teraz formować ciasto. Formę o średnicy 22 cm wyłożyłam papierem do pieczenia. Stolnicę posypuję mąką i wykładam wyrośnięte ciasto. Formuję z ciasta prostokąt o wymiarach około 20 na 40 cm. Na tak przygotowane ciasto wykładam rabarbar i rozsmarowuję równo po cieście. Zwijam w rulon. Odcinam kawałki o długości około 5 cm i układam w formie. Przykrywam folią i odstawiam do wyrośnięcia na garnku z ciepłą wodą. Ciasto już ładnie wyrosło. Smaruję wierzch ciasta mlekiem lub rozmąconym jajkiem. Ciasto będę piekła w temperaturze 180 stopni przez około 40 minut do lekkiego zrumienienia na wierzchu. Upieczone ciasto zostawiam do ostudzenia. Wystudzone ciasto posypuję cukrem pudrem. Pyszne, mięciutkie ciasto drożdżowe jest już gotowe do podania. Delikatne ciasto i soczyste nadzienie rabarbarowe.
Ciasto jest przepyszne. Doskonałe ciasto na sezon rabarbarowy. Zniknie, zanim zdąży dobrze wystygnąć. Serdecznie polecam. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.